W świecie, w którym większość nowych aut starzeje się szybciej niż smartfon po aktualizacji, są takie, które z każdym rokiem wyglądają coraz lepiej. Dzisiaj 5 samochodów, które starzeją się jak wino. Dojrzewają, nabierają charakteru i coraz częściej budzą emocje, które kiedyś były zarezerwowane tylko dla prawdziwych klasyków. I co najlepsze, to nie są muzealne trupy, tylko współczesne samochody, które już teraz stają się legendą. Zaczniemy od auta, które było okrzyknięte najlepszym M w historii. Gotowi? No to zaczynamy. Zanim BMW poszło w kierunku tabletów na desce, sztucznej inteligencji i syntetycznych dźwięków w głośnikach, zrobiło coś genialnego. W 2015 roku świat zobaczył BMW M2 F87. Małe, wściekłe coupé, które przypomniało wszystkim, jak powinna wyglądać prawdziwa motoryzacja. I nie przez przypadek dziś mówi się o niej ostatnia prawdziwa M-ka. Bo to nie było auto stworzone do komfortowego dojazdu do biura. M2 powstało z myślą o ludziach, którzy zamiast asystenta pasa ruchu wolą pełny poślizg na wyjściu z zakrętu. Pod maską klasyczny, rzędowy 6-cylindrowiec 3 litry. Najpierw o mocy 370 koni, potem w wersjach Competition i CS nawet 450 koni. Napęd? Oczywiście, że na tył. I to nie taki, co udaje sportowy, tylko prawdziwy, brutalny, który potrafi zjeść opony szybciej niż tankujesz paliwo. A wiesz, dlaczego to auto starzeje się jak wino? Bo nie udaje niczego, czym nie jest. Nie próbuje być SUV-em, nie próbuje być eko, nie udaje auta rodzinnego. To czyste, bezkompromisowe coupé, które daje dokładnie to, czego oczekujesz od M-ki. Kontakt z drogą, hałas, surowe emocje i ten pierwotny dreszcz, który czułeś, kiedy pierwszy raz prowadziłeś coś naprawdę mocnego. W 2015 roku, gdy M2 debiutowało, BMW miało już opinię marki, która potrafi dać samochodowi duszę. Zbudowana na bazie skróconej platformy M4 z podzespołami z większych modeli i proporcjami jak ze złotej ery motoryzacji, była jak list miłosny do kierowców. I co ciekawe, dzisiaj, 10 lat później, ludzie wolą kupić dobrze utrzymaną M2 niż nową M2 G87. A dlaczego? Bo ta starsza jest czystsza, surowsza, prawdziwsza. Nowa generacja M2 wygląda, jakby ktoś ją narysował w Minecrafcie, a jej dźwięk z głośników przypomina blender po przejściach. A F87 brzmi jak BMW z czasów, kiedy marka miała jeszcze charakter. To samochód, który pokazuje środkowy palec całej tej elektryfikacji i zielonym regulacjom. A wiecie, co w tym wszystkim najpiękniejsze? Że to auto z każdym rokiem dojrzewa, nie tylko emocjonalnie, ale też rynkowo. W 2020 można ją było kupić za 160–180 tysięcy. Dzisiaj ceny dobrych egzemplarzy z małymi przebiegami zaczynają się od ponad 230–250 tysięcy. A to dopiero początek, bo F87 to przyszły klasyk. Nie może, nie kiedyś. To się dzieje już. W dodatku M2 ma coś, czego nie znajdziesz w żadnym nowym BMW. Autentyczność. Nie potrzebujesz trybu emocjonalny dźwięk kabiny ani wirtualnych zegarów, żeby poczuć, że żyjesz. Wystarczy, że wciśniesz gaz, poczujesz lekki poślizg tylnej osi i już wiesz, że to nie auto do zdjęć na Instagramie. Ale w sumie to też. To auto, które chcecie zabić, ale w taki sposób, że i tak się uśmiechasz. BMW M2 F87 to współczesny klasyk, który nie potrzebuje czasu, żeby dojrzeć. On już dojrzał. I z każdym rokiem jego legenda rośnie. To nie jest samochód dla każdego. Ale jeśli go zrozumiesz, to wiesz, że masz przed sobą jedno z ostatnich prawdziwych BMW, zanim przyszła era tabletów, filtrów cząstek stałych i udawanych emocji. A skoro już o emocjach mowa, następne auto to coś, co sprawia, że inżynierowie Ferrari patrzą na nie z szacunkiem. Bo są samochody,
które z czasem tanieją, tracą moc i sens. Ale są też takie, które mijają kolejne lata, a ty zaczynasz myśleć, kurde, to już było perfekcyjne. I właśnie takie jest Porsche 911 GT3 generacji 991. Auto, które już w dniu premiery było niemal ideałem, a dziś dojrzewa jak wino z najlepszego rocznika. GT3 to nie kolejna 911 z katalogu, to wersja, która powstała po to, żeby udowodnić, że inżynierowie Porsche potrafią stworzyć samochód z prawdziwą duszą, nawet w XXI wieku. W środku 4-litrowe, wolno ssące serce, które kręci się do 9000 obrotów. Nie ma turbo, nie ma sztuczek, tylko czysty, surowy, mechaniczny dźwięk, który sprawia, że nawet przejażdżka po bułki brzmi jak Le Mans. W 2016 roku, kiedy GT3 991 weszło do sprzedaży, kosztowało niecałe 700 000 złotych. Dzisiaj dobre egzemplarze bez problemu przekraczają 1 000 000. I nie chodzi o inwestowanie, chodzi o to, że ten samochód po prostu się nie starzeje. Nie zestarzał się design, nie zestarzało się wnętrze, a prowadzenie? Wielu mówi, że to właśnie ostatnie prawdziwe GT3, które łączy kierowcę z drogą, a nie z komputerem. I wiecie, dzisiejsze 911 potrafią zaparkować same, sterują zaworami, łapią przyczepność za ciebie i witają cię cyfrowym powitaniem. A GT3 991 wita cię głośnym wrzaskiem, 9000 obrotów i lekkim kopniakiem w plecy przy każdej zmianie biegów. Nie potrzebujemy tutaj żadnych aplikacji, żeby pokazać, że żyjemy. Ten samochód jest jak dobry rockowy album. Im więcej razy go posłuchasz, tym bardziej go doceniasz. I właśnie dlatego GT3 się nie starzeje, bo nigdy nie próbowało być modne. Nie podążało za trendami, zostało stworzone przez ludzi, którzy kochają motoryzację. Porsche 911 GT3 to auto, które pokazuje, że perfekcja nie wymaga aktualizacji oprogramowania. Nie musisz niczego ulepszać, bo tu wszystko już działa idealnie. I właśnie dlatego z każdym rokiem jego legenda staje się mocniejsza. Okej, teraz czas na auto, które wygląda jakby co rano piło espresso, chodziło na siłownię i wieczorem jeszcze biegało maraton. Lexus RCF. To jest ostatni samuraj w świecie downsizingu. Jeden z tych samochodów, które nie przepraszają za to, że mają charakter i silnik większy niż pół gamy Toyoty razem wziętej. Pod maską prawdziwy rarytas, 5-litrowe wolno ssące V8 o mocy 477 koni, które kręci się wysoko, brzmi brutalnie i reaguje na twoje polecenia natychmiast. Nie ma turbin, nie ma elektroniki symulującej emocje, tylko czysta, surowa mechanika i dźwięk, który przypomina czasy, gdy samochody miały duszę, a nie update'y OTA. RCF to też auto, które z wiekiem wygląda coraz lepiej. Wiecie, większość coupé z tamtych lat dziś wygląda trochę za dużo przetłoczeń, za mało pomysłu. A Lexus wciąż wygląda, jakby zaprojektowano go wczoraj. Te ostre krawędzie, masywne wloty powietrza, 4 końcówki wydechu, wszystko w tym aucie mówi: nie próbuję być elegancki, ja jestem agresywnie piękny. I tu jest ta magia. On się nie starzeje, tylko dojrzewa. Na ulicy potrafi przyciągnąć więcej spojrzeń niż nowe M4, bo ludzie już zapomnieli, jak wygląda prawdziwe sportowe coupé. A wnętrze? Żadnych modnych tabletów doklejonych do deski. Tylko fizyczne przyciski, analogowe zegary, perfekcyjnie spasowane elementy i ten japoński spokój, który daje poczucie, że wszystko jest tu po coś. To samochód zrobiony przez ludzi, którzy bardziej ufali aluminium i stali niż softowi w wersji beta. I wiecie, co jest najlepsze? Jeszcze kilka lat temu RCF tracił na wartości jak kamień wrzucony do oceanu, a teraz ceny powoli się stabilizują, a dobrze utrzymane egzemplarze zaczynają iść w górę. Bo wszyscy zaczynają rozumieć, że to już koniec tej ery, już nie powróci. Nie będzie więcej takich silników, takich brzmień i takiego podejścia do inżynierii. RCF nie jest autem do ścigania się w katalogach. To samochód, który z każdym rokiem
nabiera głębi, jak dobre wino, które nie potrzebuje nowej etykiety, żeby smakowało coraz lepiej. Więc jeśli masz RCF, nie sprzedawaj. To nie jest samochód, to jest kawał historii, który z wiekiem staje się coraz cenniejszy. No dobra, wchodzimy w zupełnie inny klimat, bo Shelby GT350 to nie jest zwykły Mustang. To jest Mustang, który chodził na kursach operacji serca u Porsche i BMW M, ale nadal lubi wypić benzynę prosto z kanistra. Pod maską 5,2 litra V8 bez turbo o wdzięcznej nazwie Voodoo. I to Voodoo nie jest przypadkowe, bo jak odpalasz ten silnik, to brzmi, jakbyś przywoływał duchy z toru Le Mans. To jedyne V8 w historii Forda z płaskim wałem korbowym, więc nie tylko ryczy. Ono wrzeszczy z obrotami do 8250 na minutę. I wiecie co? Im starszy, tym brzmi lepiej. Jak wino, które trochę się utleniło, ale nabrało charakteru i szlachetnej ostrości. Kiedy debiutował, wielu mówiło: a tam, to nie jest prawdziwy Shelby, bo za dużo technologii. A dziś wszyscy za nim tęsknią, bo nikt już nie robi aut, które potrafią być jednocześnie dzikie i doskonale dopracowane. GT350 to auto, które uczy pokory. Nie ma napędu na 4 koła, nie ma launch control, nie ma miliona asystentów. Masz kierowcę i kawał silnika z piekła rodem. Jak coś zawalisz, to ty. Jak wyjdziesz z zakrętu idealnie, też ty. I właśnie dlatego to auto z wiekiem zyskuje, bo przypomina, że prowadzenie może być sztuką, a nie tylko cyfrą od 0 do 100. Co ciekawe, wielu właścicieli mówi, że im dłużej mają GT350, tym mniej chcą je sprzedać, bo każde kolejne auto wydaje się zbyt grzeczne, a ten Mustang, on nie chce być grzeczny. On chce drzeć asfalt, więc jeśli ktoś ci powie, że Mustang to auto dla rednecków, pokaż mu GT350. To jest ostatni prawdziwy muscle car z duszą sportowego auta i uwierzcie mi, jak ktoś dziś odpala ten silnik, to nie tylko słychać moc, słychać koniec pewnej epoki. No i na koniec coś jeszcze bardziej innego, bo jak mówi stare przysłowie, nie każde auto, które wygląda jak klocek, musi być nudne. Nie wiem w sumie, czy było takie przysłowie. A Mercedes GLK to właśnie ten klocek, który z wiekiem stał się kultowy. Pamiętacie, jak w 2008 roku wszyscy mówili, że wygląda dziwnie? Kanciaste linie, zero sportowego stylu, jakby ktoś zapomniał zaokrąglić karoserię w Photoshopie. A dziś, w świecie, w którym wszystkie SUVy wyglądają jak mydło po prysznicu, GLK wyróżnia się bardziej niż kiedykolwiek. Ma charakter, ma osobowość i co najważniejsze, starzeje się fenomenalnie. To auto jest jak stary zegarek mechaniczny. Ciężki, solidny i działa tak samo dobrze po 15 latach. W środku nie znajdziecie żadnych plastikowych ekranów z lagującym Androidem, tylko klasyczne pokrętła, czarne drewno i tapicerkę, która po latach wygląda lepiej niż w niejednym nowym SUV-ie. I tu dochodzimy do sedna. Większość nowoczesnych Mercedesów wygląda świetnie w salonie, a potem po 5 latach zaczynają się błędy systemu, rozłażą się plastiki, wszystko piszczy, brzęczy, skrzypi, a GLK po prostu jeździ i to często z tym samym właścicielem od nowości. Silniki diesel 3.0 CDI są niezniszczalne pod warunkiem, że ktoś je serwisował. Oprócz tego benzynowe V6, kulturalne, trwałe, a Firmatic nadal robi robotę nawet zimą na polskich drogach. I jeszcze jedno. GLK to był ostatni Mercedes zrobiony w starym stylu, zanim zaczęli gonić za modą. Dziś jego następca, czyli GLC, jest bardziej elegancki, ale nie ma tej surowości. GLK wygląda, jakby mógł przejechać przez las, śnieg i 3 wojny i jeszcze zaparkować pod operą bez wstydu. Zresztą zobaczcie ogłoszenia. Ceny GLK nie spadają. Dobre egzemplarze trzymają wartość, a ludzie zaczynają je kolekcjonować. Bo to już nie jest stary SUV. To ostatni pancerny Mercedes, zanim wszystko zrobiło się cyfrowe, plastikowe i kruche. Więc jeśli macie GLK i ktoś mówi, że jest z poprzedniej epoki, odpowiedzcie dokładnie i dlatego jeszcze jeździ. Bo wiecie,
W czasach, kiedy nowe auta starzeją się szybciej niż świeże pieczywo z dyskontu, te 5 modeli pokazuje, że prawdziwa jakość i charakter nigdy nie wychodzą z mody. Niestety, dziś wszystko jest na chwilę. Leasing, silnik, moda, nawet aplikacja do sterowania autem. A te samochody? One są z czasów, gdy producent nie bał się zrobić czegoś, co przetrwa próbę lat. Nie dla tabelek, nie dla ekonorm, tylko dla kierowcy. I może właśnie dlatego z każdym rokiem są coraz lepsze, bo nie potrzebują nowego softu, żeby dawać emocje. Wystarczy dźwięk silnika, zapach skóry i to uczucie, kiedy po prostu siedzisz za kierownicą. Więc jeśli macie jedno z tych aut, nie sprzedawajcie go. Wręcz przeciwnie, pielęgnujcie, bo za kilka lat ludzie będą za nimi tęsknić tak, jak dziś tęsknimy za prawdziwymi, sportowymi silnikami bez turbo. A jeśli ich nie macie, to może właśnie teraz warto poszukać takiego egzemplarza? Dajcie znać w komentarzu, które z tych aut waszym zdaniem starzeją się najpiękniej. I oczywiście, jeśli kochacie motoryzację tak mocno jak ja, to subik, łapka w górę, a jeśli szukacie ubezpieczenia, to na mubi.pl znajdziecie najtańsze oferty oraz dodatkowo z kodem 0100 otrzymacie 100 zł cashbacku na swoje konto. Jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, to w opisie znajdziecie szczegóły. Do następnego, hej!